Kiedy za kilka lat eksperci będą analizować tę serię i zadadzą sobie pytanie, co poszło nie tak, że znowu nie przygotowaliśmy Związku Radzieckiego do II wojny światowej, myślę, że odpowiedzialność za taki stan rzeczy będzie można zwalić na kułaków. My jako wzorowi towarzysze, członkowie partii, przodownicy pracy, zrobiliśmy dosłownie wszystko, łącznie z perfekcyjną czystką, która była konieczna, łącznie z wykonanym planem 5-letnim, łącznie z stabilną sytuacją w kraju i sensowną rozbudową, aby przygotować Związek Radziecki do wojny w 1941 roku. Także towarzysz Zającow umywa rączki, co złego, to nie my, to nie partia, to wina tych kułaków i żbiczków, którzy nie zostawiają łapki w górę i soczystych komentarzy pod tym filmem. Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enebie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie ją zakupuj, korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie bądź kupuj na Enebie. Tak poważnie to, a wy my towarzysze, Zając już wprowadził pewne zmiany, jeżeli chodzi o naszą armię. Tak miałem nad templatką i zrobimy coś takiego. Dywizje NKWD dają zaskakująco dużo defensywy jak na batalion wsparcia, także każda nasza dywizja będzie miała batalion wsparcia w postaci NKWD, który będzie odpowiednio pilnował, żeby wykonywali polecenia partii. I to będzie chyba nasza templatka do obrony. Trochę pepanców mocnych, twardych, tych heavy pepanców, heavy antierów. Myślę, że to wystarczy, żeby gdzieś tam trzymać poszczególne linie, bo będzie kilka linii Stalina, będą linie Trockiego, Stalina, Zającewa. Także myślę, że to jest taka templatka, 25 combat whiffów i to będzie nasza główna templatka. Problem jest taki, że nie możemy robić czołgów. Ale już niedługo zaczną się robić porządne czołgi, bo tych chyba czołgów kawaleryjskich, piechotnych nie będziemy robić. Czekamy na medy, na pierwsze T-4 i pierwsze kawuki. I generalnie myślałem, że ukradli nam drzewko. Że ktoś, kułacy, przyszli i ukradli nam drzewko, bo tu były cele narodowe. I tu pamiętam, że był cel na T-4, tu w ogóle były jakieś wcześniej cele, których nigdy nie robiliśmy. Ale potem pomyślałem, że przesunę drzewko w prawo i dostaliśmy dwa nowe, potężne drzewka. I tu jest cel, który nas bardzo interesuje, a mianowicie T-4. I my musimy w to T-4 wchodzić i musimy w kawuczki zacząć wchodzić. A tu mamy już pokłosie Wielkiej Czystki. Tego drzewka nie było, to się nowe pojawiły. Tak samo mamy już przygotowaną na wojnę wielkomojczyźnianą. No i tu jest też kolejne drzewko, które się pojawiło. A ciekawostka, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Jak się skończył plan drugi 5-letni, to tutaj te 3 cele, których nie zrobiliśmy, to one już zniknęły, nie? Bo nie jest aktywny. I tu się jakieś cele pojawiły. Ale generalnie fajne to drzewko. Tylko jak pierwszy raz grasz Związkiem Radzieckim, to grasz nim tak, że dostajesz solidnego plaskacza z jednej i z drugiej strony od tej modyfikacji i dopiero gdzieś za 10 razem zrozumiesz piękno tego moda. Także jeżeli ktoś dalej nie widzi piękna Black Ice'a i ciśnie tą smutną podstawkę, to niech mi się na oczy nie pokazuje. My Lady właśnie w słuchawce mi powiedziała, że prawa słuchawka się rozładowuje. Wszędzie są szpiedzy, wszędzie są słodkie uszka Stalina, które słyszą, co mówimy. Dlatego uważajcie, co piszecie w komentarzach. Rozpoczynamy dzisiaj troszeczkę tych cywilek, tutaj fabryczek pokręcimy elektrowni i zaczynamy militarki stawić, bo trzeba przemysł rozkręcić i nasza armia niech już powoli zaczyna się trenować. I trzeba będzie myśleć linię defensywną. No pozajęcie z nią. No, wracając, trzeba dzisiaj przygotować armię, bo czekają nas 2 sprawdziany. Pierwszy będzie kampania wrześniowa w Polsce, a potem kampania zimowa w wojnie z Finlandią. Także łapki w górę, soczyste komentarze, polecam Discordy, Patronite'y, tanie giercunie na Enebie, koniecznie z linkacza Zająca, w tym DLC-ki, hojce i inne dziwne, spaszone rzeczy, a my odpauzowujemy nasz Związek Potężny Radziecki i płacimy przemysł. Opracowanie podwozia do T-4 kosztuje nas 30 000 ciągników. Sporo! 30 000 ciągników. A propos ciągników, to wyślemy wsparcie do Chiang Kai-sheka. Nie do Mao, a do Chiang Kai-sheka. Proszę bardzo. Chińskie pola będą... O, wielki... Ty, jaki rozmach mieli! Po jaki teatr? I 1 war supportu. Założymy Ludowy Komisariat Przemysłu Obronnego. Tak, i to będzie klucz dzisiejszego odcinka. Ludowy Przemysł Obronny. Wszystko dla ludu pracującego miast i wsi.
A, 1,5 stabilki tygodniowo odzyskujemy, to jest bardzo dużo. My byliśmy praktycznie na zerze, jest 1,5 tygodniowo. Nawet nie wiecie, jakie to jest dobre. Nawet nie wiecie, jakie... Ale my prądu mamy! No i widzicie, nic tak nie cieszy, jak prąd od towarzysza Stalina. I ta rozbudowa infrastruktury oddała. Zobaczcie, plus 50% tempa budowy. A tutaj cała Moskwa zabudowana. Buduj. Nie cywilki, nie cywilki. Zając, paczyńcu. Przestań te cywilki non stop budować. Militareczki. Militareczki też trzeba. Militarki wokół Moskwy. Co tam 1,5 stabilki na tydzień? 2,5 stabilki na tydzień. Nasi przodownicy stabilizacji, ekspertów od stabilizacji, przekraczają kolejne tygodniowe normy. Czekaj, czy wy chcecie powiedzieć, że my tutaj mamy mechanikę zbijania czystki? Ja dopiero teraz ją zobaczyłem. Ja to nawet sobie odkliknąłem, bo wcześniej nie zwracałem uwagi. I wy dopiero teraz mi mówicie, że my tutaj mamy przepalanie expa naszego na czystkę. Teraz. Ciekawe, od kiedy mogliśmy to klikać i reformować armię, naprawiać. No cóż, przynajmniej będzie historyczny Związek Radziecki. Pan Franco wygrał hiszpańską wojnę domową. My zbytnio się nią nie interesowaliśmy. To, co mogliśmy, to wspomogliśmy republikanów, złoto wywieźliśmy. Bardziej interesuje nas to, że cały czas są te potyczki graniczne z Japończykami. Japonia też musi mieć tą mechanikę. I to jest fajne. Jak wygramy wystarczająco dużo tych potyczek, znaczy, wiecie, taki zabijacz czasu, nie? Bo mamy, późno wchodzimy do wojny. Jak wygramy wystarczająco dużo, to będziemy mogli... O, więcej tego! Więcej stabilki! Dawaj! 750 ciągniczków? Dawaj. Jak wygramy wystarczająco dużo tych konfliktów granicznych, to będziemy mogli gdzieś tutaj... o właśnie. 25 musimy wygrać, mamy 14. To chyba tego state'a będziemy mogli zająć, tak mi się wydaje. No i przy okazji dostajemy research bonusy, expa i political powera. Jak porażka w Hiszpanii? Nie! Jak tank research speed? Nie, mi się Tetunia pada! 300 dni do Tetuni! Co ty robisz? 303 dni do Tetuni. Najgorzej, ale kolejne przemysły. Patrzcie, to się robi o 25 dni. 3 cywilki i 2 razy engine factor. Słodkie, nieprawdaż? Pamiętacie, jak na początku tej serii wspominałem, że w taki technokratyczny, kapitalistyczno-socjalistyczny handlowy Związek Radziecki byłby fajny? To jest ta mechanika w Chojcu, nie wiem jak ona tutaj działa, że im lepsze relacje, tym boty lepiej z tą handlują, także zróbmy antyfaszystowską dyplomację, żeby podbić troszeczkę z nimi relacje. Chociaż może antykapitalistyczne i z Niemcami sobie podbić? W drugą stronę? A, bo my musimy też tego Ribbentropa Mołotowa podpisać, ale marzec 3-9. Ty, tu trzeba się śpieszyć, bo nam nie oddadzą, w sensie Polska Wschodnia, rozumiesz? My tu wojnę zaraz mamy. Co jest? A my kompletnie nieprzygotowani. Ile potrzeba dywizji na Polskę, która będzie walczyć z Niemcami? Inaczej, ile dywizji wyżywi nasza infrastruktura? Nie wiem, wyślemy dywizję kuni. Czy wy chcecie powiedzieć, że radziecki marszałek może mieć 2 armie pod swoim dowództwem? Grubo. A co się dzieje? Jakby było nam mało przemysłu ciężkiego i drugi plan 5-letni nie zniszczył nam psychiki i stabilizacji Związku Radzieckiego, nie mówiąc o możliwości przygotowania się poprawnego do wojny, to możemy dalej cisnąć przemysł ciężki, czytaj więcej stalowni, nie wiem po co nam więcej stali. Już nie ma kraju na świecie, który by nie dostawał od nas stali na eksporcie, ale możemy dalej podnosić wydajność stalowni. Ja zapomniałem, zając, amebo, zając, amebo. Przecież my jesteśmy Związkiem Radzieckim, my możemy więcej paliwa na cele cywilne przeznaczyć, dzięki czemu będziemy mieli więcej PP, stabilki i wszystkiego. Raczej wystarczy. Tak samo moglibyśmy... Jakie mamy w ogóle racje? A, mamy biedną dietę. 420 pp, żeby nasi obywatele mieli więcej jedzonka. Oj. Oj. Dobra, to weźcie na razie te pół kukurydzy i miseczkę ryżu wpierdzielajcie. Z każdą minutą spędzoną tej modyfikacji odkrywam kolejne piękno, jakie twórcy moda wyciągnęli z tego spaczonego Chojca. W końcu jest okazja, żeby wykorzystywać agentów do wbijania Trade Influence'a. W takim Związku Radzieckim na Black Ice'ie Trade Influencik, wpływy handlowe, żeby to od nas kupowali, no ma znaczenie i agentów można by pod to przygotowywać. Jak na podstawce robienia agencji poza zwiększaniem tam stopnia kapitulacji, to tak teraz można się bawić w agentów handlowych. O proszę bardzo, nasi agenci to nie będą jakieś brytyjskie
MI6 i Jamesy Bondy, co będą z pistoletów strzelać rakietami, tylko to będą wysokiej klasy jakości dżentelmeni, którzy będą na meetingach, różnych spotkaniach zachwalać radziecką stal prosto od Stalina. Dyplomatyczny trening, handel totalny. Lipiec 39, sytuacja robi się dość gęsta i napięta. Zaraz za jeden dzień de facto opracujemy, w sensie zawiążemy pakt Ribbentrop-Mołotow, ale z drugiej strony Realpolitik, nasz towarzysz, wielki przywódca narodu, towarzysz Stalin, interweniuje na Bliskim Wschodzie i próbuje powstrzymać Iran przed dołączeniem do niemieckiej strefy wpływów. Także oczywiście będziemy wywierać naciski. Niemcy teraz muszą podpisać pakt Ribbentrop-Mołotow, a my przed chwilą nałożyliśmy ekstremalnie wysokie podatki na naszych obywateli, ale wszystkim porówno ekstremalnie wysokie, żeby przyspieszyć budowę militarek oraz będziemy mogli taniej zmienić... mieliśmy taniej zmienić prawo edukacyjne. Chyba że to 200 pp to jest po obniżce. Chociaż czy my chcemy zwiększać wydatki na edukację? Fabryki będą wolniej działać, więcej consumer goodsów na to poleci. Mniej populacji do armii będzie. Nie no, po co? Po co im edukacja? Oni mają pracować i bronić Wielkiego Związku Radzieckiego. Nie muszą być wyedukowani. Też Register Speeda? Co ty? Pięknie podpisane. Rąsia, gratulacje. I to właśnie o tym mówiłem. Pamiętacie, jak przed chwilą wspominałem o naszych agentach, którzy zajmą się trade influencem i dyplomacją? Mołotow był takim agentem. On miał przeszkolenie. Miał długopisik wybuchowy. Jakby Ribbentrop tego nie podpisał, to on klika długopisik i bum. Tak by było. Tak by było, na pewno. Militarki, ile my militarków ciśniemy. My perfekcyjnie przygotowaliśmy Związek Radziecki. Tyle militarków, co my ciśniemy. Zaraz slotów budowlanych braknie na te militarki. Więc czemu infrastruktura w Stalingradzie posysa? Proszę ją rozbudować. Gdzie jeszcze są sloty? Gdzie są sloty? Tu proszę dotentegować i budować więcej militarków. O! Mobilizacja totalna! A, teraz ten wybuchowy długopisik Ribbentrop podał nam, ten wybuchowy długopis, żebyśmy my podpisali. No oczywiście się zgadzamy. Podpisujemy pakty, także podpisz pakcior. Tu kolejne zwycięstwo, cały czas z tymi Japończykami się tam tłuczemy. I kwestia Polski. Kwestia Polski, a więc zaczyna się. O, nareszcie seria przestanie przymulać i zostaniemy sromotnie upokorzeni przez Polaków? A więc wojna! A więc wojna! Niemcy rozpoczęły inwazję na Polskę. W ogóle możemy kogoś zaprosić. Xinjiang, dobra, myślałem, że Polskę możemy do frakcji zaprosić. Zobaczcie, jaki uśmiechnięty. Brawo, bije. You have decision you can take to start the invasion. Not doing so will greatly increase your purge penalties later. Oczywiście, że dołączymy. Oczywiście, że dołączymy do towarzysza malarza pokojowego. Gdzie jest ta inwazja na Polskę? Gdzie jest ta inwazja na Polskę? Ej, patrzcie, jak to jest fajnie zaplanowane. My nie możemy dołączyć do tej wojny, dopóki Polacy nie będą mieli więcej niż 25% surrender progressu. Musimy poczekać, aż Niemcy troszeczkę ich spuszują. Fajne, bardzo fajna mechaniczka, podoba mnie się. O, możemy dołączyć, który mamy? 20 sierpnia, prawie idealnie, prawie historycznie, wielki test radzieckiej armii i tym samym test radzieckiego przemysłu. Czy udało nam się przygotować nasz kraj do wojny? Tym razem póki co z kapitalistami zachodnimi. Japończycy zagrażają, tak wiem, bo my tutaj to będzie oskryptowane. Oczywiście my nie będziemy walczyć z samymi, a nie, Polacy nie mają nikogo na granicy. Halo! Nie ma potrzeby chyba mobilizować naszej armii. To są tylko Polacy, co mogą zrobić Polacy? No raz nas zatrzymali pod Warszawą, ale tym razem Armia Czerwona się nie zatrzyma. Rozpędzimy... O nie, są Polacy. Cholipka. Miało ich tu nie być. Halo? Hadi, pomóż! Nie tak my się omawiali. My mieli poczekać. Dawaj do Wilna. No, znaczy... No, Żukow kontra Tomę. Kuń. Oni mają 2 kunie bez organizacji. Aha, 5, 7, 1 to są nasze statystyki. Polipka. 5 w obronie. To drzewko cały czas ewoluuje, się zmienia. Ma to swoje plusy i minusy, bo cały czas coś nowego się pojawia, ale problem jest też taki, że przez to nie wiesz, jak wygląda całe drzewko i ciężko sobie zaplanować. Zrobiłem Baltic Aggression i tutaj ta historyczna opcja na ultimatum pojawiła się dopiero, jak wypowiedzieliśmy wojnę Polsce.
i musiałem wczytać autosave'a, no bo tak to byśmy zepsuli i niepotrzebnie mieli z nimi wojnę, a tutaj chcemy sobie grać historycznie i tak dalej. Także no to ma swoje plusy i minusy i pojawiła się też opcja tego historycznego handlu z Niemcami, także będziemy dalej Niemców wspierać, sowicie za pieniądze. Jakie pieniądze? Cywilki oczywiście, jesteśmy w końcu. Możemy dalej tego trade influence zwiększać? Kurde, szkoda, że ja wcześniej sobie nie przypomniałem, że ci agenci mogą się do czegoś jednak przydać. Order 227 na wojnie z Polską. Niezłe poczucie humoru mają twórcy tej modyfikacji. Ach, śmieszki, heheszki im się zebrały. Upadek Warszawy, serduszko zawsze boli, Polska kapituluje, Niemcy podpisują nasze umowy handlowe. Polska kapituluje, Niemcy honorują pakty, ekscelenty, wybornie, jeszcze troszeczkę sprzętu żeśmy polskiego dostali. No i powoli będzie się kształtować granica i zaczniemy kminić, jak my będziemy chcieli się bronić. Jeszcze musimy tylko państwa bałtyckie wciągnąć, Besarabię, no i powiedzmy, że granica będzie. Jeszcze potem tylko z Fynami wyrównać i będziemy myśleć, że można o jakichś fortach. Zobaczymy, czy są jakieś decyzje, cele narodowe. Pa, ile cywilek się kręci! I wy mówicie, że my oblaliśmy plan 5-letni, drugi? No zobacz na to! O! I prędkość budowy, pokaż mnie. Pa, ile buścików? 8, 10, 14, 2, 4, 4, 2, 5, 5, 3, 3, 2, 2. O, ale my to budujemy. Sam Stalin daje plus 2% do prędkości budowy. Podoba mi się. Eating Habits Poor Diet? No trzeba ich dożywić, no żeby szybciej tam pracowali. 420 pp. Czemu to takie drogie to jedzenie dla Sowietów? 100 stabilki! Róbcie zdjęcia, screeny. My z 10% na Sowietach wbiliśmy 100%. O, i rośnie dalej. Jacie, ale żeśmy to wyciągnęli. Nie no, tu dużo pp. I to będzie nam spadać, bo na razie mamy dużo boostów, bo mamy dość mało family friendly społeczeństwo do życia, więc tutaj dużo stabilki tracimy na co dzień. Ale póki co jest 100%. Także super, jakbyście teraz zrobili kolejną wystawę, chyba kolejna będzie w Nowym Jorku, światowa, to Homo Sovieticus ma się dobrze. Nie no, jak prądu znowu brakuje? Czemu nam prądu znowu brakuje? Zrób bałtyckie bezpieczeństwo, no... Jeżeli prądu zaczyna brakować, to znaczy, że przemysł zaczyna się kręcić, tak jak na przykład... O, w Sowietkach, to będzie dobre porównanie, Soviet Republic. Jeżeli dobrze, dużo przemysłu kręcisz, no to w końcu tego prądu zaczyna brakować. Pobuduj kilka elektrowni wokół Moskwy, tu możesz elektrownię machnąć, myślę, że tyle elektrowni na razie styknie. I wszystkie bałtyckie żbiczki zgodziły się na razie przekazać nam prawo przemarszu, no ale my cały czas będziemy na nich naciskać, żeby doprowadzić do pełnej aneksji. Kurde, przydałby się kolejny slot badawczy, bo wiecie, że mamy styczeń 40, a my jeszcze żadnej doktryny drugowojennej nie wybadaliśmy. My cały czas siedzimy w pierwszowojennej doktrynie. Jeszcze trochę nam brakuje, a jak zaczynamy badać te doktrynki niektóre... Jak Finlandia odrzuciła nasze żądania, my dopiero żądaliśmy państw bałtyckich. Nie, poczekaj! Jaka wojna zimowa? Poczekaj! Nieprzygotowani, jak zwykle. Ja nawet nie wiedziałem o żadnej wojnie zimowej. Miały być roszczenia do... A, bałtyckie roszczenia do tego. Ja myślałem, że bałtyckie roszczenia do tego, cholipka. No dobra, już idziemy przygotować się. Finlandia odrzuciła nasze żądania. No chyba przeprowadźmy drobną mobilizację. Zmobilizuj naszą armię, bo tutaj już aż tak kolorowo nie będzie. Nie przygotowałem też desantu. Telegram od Ligi Narodów. Co ci bandyci chcą? Nie no, jak to być może posunęliśmy się za daleko? Liga Narodów, taki spoiler, rozpadnie się szybciej niż nasza psycha, gdy będziemy upadać od inwazji spaczonego malarza. Ile mamy czasu, żeby zaatakować Finlandię? 20 marca, spoko. Nie możemy się skompromitować podczas wojny zimowej, jeżeli zaatakujemy wiosną. No ale jak to nas wyrzucili? My mieli handlować. Nie no dobra, musieli nas wyrzucić i tak długo wytrzymaliśmy w tym... w Lidze Narodów. Robimy teraz cel, który nam troszeczkę czystkę obniży. Bo generalnie ta czystka na lotnictwo mocno wpływa, na armię też boli. Mamy prawie 3 rzędy celów narodowych. A, my mamy minus 75 do Research Speeda doktryny. Nawet nie wiecie, jak to dużo wyjaśnia. Ale my nie możemy się tego debuffa pozbyć do momentu, aż nie wybuchnie wielka wojna ojczyźniana, także na razie czekamy. Dobra, lekcje syberyjskie się zrobiły, dywizje mniej więcej są na pozycjach wyjściowych. Wybadaj mi kawuczka. Zaczynamy, wypowiedz wojnę.
Sojuszników nie wzywamy. Wypowiedz wojny, czyli wojna zimowa. 12 lutego, troszeczkę opóźnieni jesteśmy. I przetestujemy sobie, jak działa nasza armia. Wielki test sowieckiej armii. No, powiem tak. Czerwono to widzę. Nasze dywizje pancerne pod dowództwem Żukowa. Kompromitacja póki co totalna. Mam nadzieję, że chociaż w powietrzu wygra. Jezu. Ej, poczekajcie, musimy przygotować desanty, bo to się nie uda. W powietrzu wygrywamy. Dobra, przynajmniej powietrze jest zielone. Macie 0. Jak 0? Pierwszy raz widzę w Hojcu, żeby było 0. Ja rozumiem 1, 2, ale 0? To tak się da. Zrobiliśmy malutki desant. Mamy kwiecień 40 roku. I dalej są problemy z zajęciem Finlandii. Także przeprowadziliśmy mały desant na plecy oponenta. Pojawiają się problemy. Ten desant nie miał wygrać, on miał ich zatrzymać, ale się odciąć zaopatrzenie od linii Mannerheima. Możesz ich tam chociaż na chwilę zatrzymać, żeby ten nasz desant mógł się rozlać? Dziękuję. Problemy są, generalnie są duże problemy. Nasza armia jest żałosna. Klikam na szybko cele pod jakieś boosty do armii, ale dopóki się nie odpali wielka wojna ojczyźniana, no co mam, ani kroku wstecz badać na wojnie zimowej z Finlandią? Możemy ewentualnie zrobić rehabilitację wojska NKWD? Obecne wojsko nie działa, trzeba wzmocnić czystkę w wojsku, dodamy więcej dywizji NKWD do wojska, tak. Myślę, że to jest opcja. Znaczy, to są jakieś minimalne boosty. Tu są rzeczy potrzebne. Wygrywamy! Jest! Zielono! Zielono! Jedną bitwę wygrywamy! Great sukces! O nie, jednak nie. No proszę! Proszę, bo Adi patrzy! Nam został rok do Barbarossy! A my nie możemy Finlandii spuszować! Ha, kolejne desanty! Kolejne desanty, które mają nas na terytytkę uratować! Aha, wy nie macie w ogóle możliwości organizacji poruszania się. Dobra, ale kratki na mapie zajmujemy. O, wielka wojna ojczyźniana, to już teraz. Dobra, nie było łatwo, ale desantami na Helsinki nasze garnizony, bo mają najwięcej organizacji, dały radę, także myślę, że mamy piękne zwycięstwo i chcemy... Nie no, całej Finlandii nie, żadnej całej Finlandii. My swoje zrobili, przetestowali armię, wiemy co nie działa, wiemy co działa. Nasi żołnierze są potrzebni gdzie indziej, tak. Kto odpowiada za kompromitację? No myślę, że lotnictwo, tak. To, że armia była gówniana to jedno, to wiedzieliśmy, ale że nasze tysiące samolotów, mamy tysiące samolotów, lotnictwa posiadamy... Gdzie to jest? Lotnictwa posiadamy w liczbach... tysiącach, zobaczcie, tysiące tego jest. I że to nam nie wykierowało, tak, to wina lotnictwa było. No to powiedzmy sobie szczerze, były dwa założenia wojny zimowej. Po pierwsze, przesunąć granicę, przesunęliśmy. Po drugie, mieliśmy przetestować Armię Czerwoną. Przetestowaliśmy. Nie było powiedziane, że Armia Czerwona ma zabłysnąć. Mieliśmy ją przetestować, żeby zobaczyć, co nie działa. I wyszło, że nie działa wszystko. No ale przetestowaliśmy. Dwa założenia spełnione? Spełnione. Tak samo jak myślę, że spełniliśmy cele dzisiejszego odcinka. W następnym widzimy się prawdopodobnie na początkach Barbarossy. A ja mam rok, żeby wykminić, jak wyklepać ten Związek Radziecki. Łapę górę, soczysty komentarz. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Do następnego. Cześć.